Jestem wielkim fanem Dextera, stąd też z otwartymi rękoma powitałem grę, która pozwoli wcielić się w tytułowego bohatera. Temat był niezły i nośny, nie wierzyłem, że można to spierdolić. Ponadto grę wydała firma Eko, której koszulki z lubością noszę. Mało tego, w grze podkładają głosy wszyscy aktorzy z serialu, przecież jest tu wszystko, czego fan potrzebuje. Fan, który zachwyci się gównianym, śmierdzącym, obślizgłym wine'em, który jest mu siłą wpychane do ryja. Dexter the Game w wersji na PC to dokładna kopia gry wydanej na system iOS w 2010 roku. Sama fabuła kręci się koło oczywiście seryjnego mordercy Dextera. Będziemy rytualnie zabijać, rozmawiać z postaciami i rozwiązywać policyjne zagadki. Mało tego, gra obfituje w minigierki, w których znajdujemy linie papilarne, łańcuchy DNA, czy w końcu to, co jest specjalnością Dextera, dopasowujemy ślady krwi. Wszystko brzmi pięknie i pięknie było, dopóki gra nie opuściła kurwidołku, jakim był iPhone. Wersja na PC nie różni się od tej na iOS-a niczym. Czuję, że dam popalić mojemu GTX-owi. Pierwsze odpalenie i kurwa skandal. Filmy w niskiej rozdzielczości, pomazane, postacie z wodogłowiem, szare, burę. Jak wam kurwa nie wstyd? Po odpaleniu gry właściwej jest jeszcze gorzej. Chujnia owa wygląda jak nieudana gra na pierwszego PSX-a. Pierwsza misja i pytanie, na co ja patrzę? Czy to jest wersja na minimalnych detalach? Nie. Jak to kurwa nie? Gdzie jest poziom detali do chuja wafla? Nie wierzę, że ta gra tak wygląda. To chyba śnie. O, zobaczcie, patrzę oczami Dextera i kurwa nie jestem zachwycony tym, co widzę. Sama fabuła nie jest może jakoś specjalnie skomplikowana. Zbieramy dowody podejrzanych, rozmawiamy z innymi postaciami, starając się ukryć naszą prawdziwą naturę, gramy w minigierki, pchamy fabułę do przodu. Tak kurwa, ale na iPhone'ie, a nie na 22-calowym monitorze. W pierwszej misji musimy odkopać parę ciał w ogródku. Zobaczcie, jak to wygląda. Dexter macha pustą łopatą jak debil i nagle ziemia się teleportuje kurwa na Jowisza i widzimy, co jest w środku. Ja pierdolę, jak to było możliwe w 2011 roku? Potem ustawianie pokoju do dokonania mordu. Jak myślicie, co jest najważniejsze w pokoju, który składa się z 4 ścian bez okien? Odpowiednie zabezpieczenie taśmą, folii, aby nie było przerw. Autorzy zadbali o takie detale, a nie chciałem się przysiąść do bardziej znośnej grafiki, czy ja kurwa jestem w alternatywnej rzeczywistości. Potem wesoły filmik, który zwyczajnie jest spierdolony w ten sposób. Dlaczego wydali zje? Dlaczego wydali zje? Dlaczego wydali zje? Potem szybka gierka na zadawanie ciosów nożem. To, co sprawdzało się na iPhone'ie, na myszce nie ma zupełnie sensu. Przecież to jest jakiś koszmar. Dlaczego nie pozbyli się tego barachła? No i akcja przenosi się do kultowego domu naszego bohatera, gdzie znów odbieramy telefon i poginamy na miejsce zbrodni, spotkać kolejne postacie żywcem wyciągnięte z kursu Mój pierwszy raz na 3D Maxie, kurs dla osób obsługujących program nogami. Jedynym jasnym punktem w czarnej dupie Dextera są te minigierki. Spędziłem na nich radosne 3 minuty. Ale niektóre rozwiązania są całkowicie wyssane z dupy. Na przykład tu musimy utrzymywać pasek po środku, aby Dexter nie pierdolnął jakiegoś babola w gadce z wściekłym hejterskim murzynem. Ja się zapytuję, co to kurwa ma symbolizować? Jego rozchwianie psychiczne? Czy po prostu steruje językiem w ryju Dextera? Czy no właśnie czym? Całkowicie pozbawione sensu. Gra oczywiście ma błędy, ale nie tak duże, jakbyśmy się spodziewali. No Dexter czasami włazi na szafki. O, jestem Dexter. Przenikam przez obiekty, jestem zajebisty. Albo możemy se stanąć na biurku szefowej i tak z nią pogadać. W sumie może to co innego Dexter oczekiwał stojąc na biurku. Często można zobaczyć, jakimi leniwymi chujami byli goście, którzy to zrobili. Tutaj nawet im się nie chciało zrobić ściany budynku. No jak to w ogóle możliwe? Przecież to jest kurwa skandal. Postacie mają najbrzydsze ryje, jakie dane nam będzie oglądać. Poza lustrem oczywiście. Na przykład Deb wygląda jak przemaglowana lafirynda przez gang czarnych ruchaczy. Sprawdźcie tą teksturę, która miała symulować jej ubranie. Rozwaliły mnie też tła, które są nam z lubością pokazywane podczas rozmów, gdy są zbliżenia na te paskudne ryje.
Jest to zazwyczaj bitmapa w niskiej rozdzielczości, nijak dopasowana do kąta kamery, która patrzy na postać. Od tak pierdolnięta od niechcenia i dobra. Rozbawiło mnie też, gdy w domu Dexter, włączając TV, ogląda reklamy innych seriali. No i okej, jakieś tam pierdoły lecą, wszystko gra, ale w pewnym momencie Dexter ogląda trailer serialu o samym sobie. No kurwa macie, jaki Matrix. Ja rozumiem, że reklama, że coś, ale chcecie zareklamować dobrze serial? Zróbcie o nim dobrą grę, a nie to chujstwo. No i najlepsze, gry nie dało się skończyć. Po prostu. W pewnym momencie nie ma ikonki, która powinna być, aby popchnąć akcję do przodu. Jako że gra zapisuje na jednym save'ie, trzeba popierdalać od początku. Ale nie miałem na to siły. Nie potrafię określić, jak to możliwe, że ktokolwiek wyłożył na to talary, aby wydać to szatańskie nasienie na PC. Co to miało konkurować ze Skyrimem albo z Deus Exem? No proszę was. Widać, że gra nie była porządnie tetowana. O ile na iOSie można było zacisnąć poślady i pograć, to na PC gra nagle okazała się niesamowitym gównem, którego autorzy powinni zapierdalać na galerach. Przedtem oczywiście oddawszy mi całą kolekcję łachów Eko. Zapierdalać na galerach sumiennie i dokładnie. Ta gra to po prostu niedołężna chujnia na resorach. Jak autorzy mogli spierdolić taki temat? Jak można było wydać grę z taką grafiką na pecety? Czy wy tam w Icarus i Eko myślicie, że mamy pecety z czasów Kazimierza Wielkiego? Czy wy macie trociny zamiast mózgu? O ile się zdążyłem dowiedzieć, ma wyjść, a może już wyszła, gra Dexter 2. Ale wiadomo, była robiona na galerach, w spartańskich warunkach, więc podejrzewam, że chujni będzie ciąg dalszy. Uwaga kochani, na koniec jeszcze informacja na temat kolejnego odcinka Krapów. Zagłosowaliście na Facebooku, od teraz odcinki Zagrajmy w Krapa będą pojawiały się co 2 tygodnie. Dzięki temu będę miał więcej czasu, żeby przygotować ciekawszy materiał. No i mam nadzieję, że będzie po prostu lepiej dopracowane poszczególne odcinki, ponieważ tempo, które sobie nałożyłem, tydzień na kolejny krab, to jest dosyć krótki okres czasu. No i trzeba przyznać, że sam doszedłem do wniosku, że troszkę gonię tutaj w kółko i nic nie ma jakby nowego, nic jakiegoś polotu większego w tych odcinkach, nie brakuje troszkę mi tego. I postanowiłem, że te odcinki właśnie będą pojawiały się przez co 2 tygodnie. Dzięki temu będę miał czas, żeby zebrać, słuchajcie, więcej materiału, ponieważ mam już fajne pomysły. W przyszłym odcinku, mogę zdradzić, pojawi się prawdopodobnie Sniper Path of the Vengeance. Mam całkiem niezły pomysł na to, aczkolwiek wymaga to ode mnie sporej ilości czasu, aby zebrać potrzebny sprzęt, który chciałbym tutaj przytachać do domu, żeby mógł ten film nagrać. Także mam nadzieję, że oczywiście zostaniecie ze mną, ponieważ Zagrajmy w Krapa, pamiętajmy, że jest tylko dodatkiem do mojego kanału, a nie głównym daniem na moim kanale. Także chciałem, żebyście oglądali moje dalsze filmy. No i czekali cierpliwie oczywiście na Zagrajmy w Krapa. A niedługo, jak już wspominałem na Facebooku, przypominam też tutaj na YouTubie, Major Kopyto będzie miał bardzo tajną informację dla 10 osób, które odezwą się do mnie pierwsze, jednakże nie teraz, już nie wysyłajcie mi maili, tylko ja dam dopiero informację, kiedy trzeba będzie tego maila zgłoszeniowego wysłać. Tam będzie prawdopodobnie jakiś może taki konkurs zrobię na to, zobaczymy. W każdym bądź razie mam nadzieję, że coś tam Major Kopyto ciekawego szykuje. Sam jestem ciekawy, co to będzie i mam nadzieję, że będzie to coś naprawdę super, a nie, że powie, że kupił sobie nową czapkę, bo czasami też tak było. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik. Trzymajcie się do następnego. Cześć.